No dzień dobry. Mamy połowę maja, już chyba nawet po, tak Michalina? Drugi, trzeci. No, rododendronki przekwitają. No i trzeba już zadbać, żeby kwitły dobrze w przyszłym roku. Tym, którym jeszcze kwitną, to przypominam, że to są pijaki w porze kwitnięcia, także wody ile tylko wejdzie, tak? Można jeszcze odrobinę raz podnawozić, jak przekwitną, żeby zawiązały więcej pąków, ale już mniej niż na wiosnę. No i co? Trzeba oberwać te kwiatostany, bo jak ich nie oberwiemy, to mniej będzie tych przyrostów, tak? Tu może Michalina pokaż. Tu, gdzie rododendron nie kwitł, tak? Tych przyrostów już jest dużo, tak? Te pędy, które kwitną, tych przyrostów jeszcze nie mają, tak? I teraz tak, obrywamy. Każda taka końcóweczka ma takie fajne pierścionki tutaj, tak? Widać to dobrze. I podkładamy palucha pod pierścionek tego wskazującego, tego grożącego i ładnie przechylamy. Tak? I na tych obrączkach pięknie się to wszystko odrywa. I tu już widać jeden pączek. On może by wypuścił, ale zależy to od kondycji, a może nie. Tak? Teraz jak oberwaliśmy, to wypuści jeszcze ten i może jeszcze tu gdzieś jakiś, czyli będzie miał 3 przyrosty, tak? O, i kolejno. Tak, nieważne czy w środku krzewu, czy na zewnątrz, wszystkie obrywamy, bo na tych końcóweczkach zawiążą się nasione, takie małe strączki, które potem pękną na 3 kawałki i tam są nasionka, czyli roślinka spełni swoją rolę, czyli zakwitła, wydała nasiona i teraz jej się nie będzie spieszyło, żeby po ponownych latach jeszcze kwitnąć, bo jeszcze będzie pamiętała odrobinę, że wydała te nasionka i gatunek przeżyje. O, obrywamy i już mamy pęd. Widzicie, ten tylko startował, a tu są jeszcze 2 pąki, tak? Czyli jak będą 3 przyrosty, to będą 3 pąki na wierzchu, tak? A jak nie oberwiemy, to może w ogóle nie wypuścić. Tu tylko widać jeden jest lekko pobudzony, a reszty w ogóle nie widać, tak? O, i w tej fazie, jak już te kwiatki robią się brzydkie, to po prostu obrywamy. Ja to robię prawą i lewą ręką, bo robię już to drugi raz w życiu. Sekatorem nie. Sekatorkiem nie trzeba. I sekatorkiem możemy przenieść jakiegoś tam chorobę z rododendrona na rododendrona, a rączką jak to tylko ułamujemy, tak, to tych chorób nie przenosimy, tak? I wtedy nam te przyrosty szybko wyrosną i zawiążą jeszcze pąki. Jak ich nie obrwiemy, one mogą późno startować, nawet jak wyrosną, mogą nie zawiązać po prostu pąków, tak? O, tu były 2 kwiatostany. Widzicie? Nawet były 2 kwiatostany. Czyli ktoś tu oberwał. Zobaczcie. Sięgniemy do poprzedniego roku. Tak. I ktoś tu oberwał. Była oberwana ta końcówka z nasionami. O, tylko został jeden kikucik. Reszta było oberwane. Czyli pęd wypuścił 3 pędy, bardzo silne. Na wszystkich 3 były kwiaty, a na jednym nawet podwójne. Czyli warto. Tak? Czyli wszystkie rododendronki obrywamy. Wtedy nie uzyskamy tylko jednego pędu, uzyskamy 3 albo 4, zależy od odmiany i będzie to pięknie nam w przyszłym roku kwitło. Jak ktoś ma tego bardzo dużo, no nie musi, nie jest to konieczne. Rododendrony i tak będą kwitły, ale zawsze to kwitnienie można poprawić, jakie mamy w ogródeczku, bo na tym efekcie nam najbardziej zależy. Do zobaczenia.